Dzień dobry, dziś film o wykrywaczu Deus 2, o programach Sensitive, czyli o programach czułych. Chociaż w sumie nie będzie to tylko film dla użytkowników Deusa 2, dlatego że będzie tutaj również wiele takich prawd oczywistych, które można zastosować również w przypadku innych wykrywaczy. Wykrywacz Deus 2, jak wiecie albo nie wiecie, wykrywacz Deus powraca do ustawień fabrycznych w swoich programach fabrycznych po ponownym uruchomieniu panelu. Tak więc jestem w programie Sensitive. Pierwsze pokażę Wam test, który będzie mi później potrzebny przy reszcie, że tak powiem, materiału. Strojenie do gruntu. Program Sensitive. Na fabrycznych oczywiście ustawieniach. Nic tu nie jest zmieniane. Strojenie do gruntu. Pierwszy cel. Będzie to 5-groszówka, która kiedyś była zakopana 13 lat temu na 25 cm i nad nią są dwa kawałki cegieł, takie połówki. Tak z podejścia wykrywamy. Tutaj mam dwie kopiejki. Moneta miedziana, dosyć, można powiedzieć, już duża. Na głębokości kiedyś była 28 cm, teraz będzie 30, może 32. Wykrywana. No to teraz półtorak, który kiedyś był na 25 i Silbergroschen, który był kiedyś na głębokości 25 cm, jednak będzie troszeczkę mniej teraz, dlatego ja tutaj ziemi ubrałem, by się do niego dobrać chociaż trochę, więc będzie może 22 cm. Dobra. Mieliście krótki test na czułości fabrycznej 90. Co się będzie stało, co się będzie działo, jeśli zmniejszę tę czułość do 85? Mam wykrywalność. No to w takim razie może 80. Mam wykrywalność. Tu jest też. Czułość 75. Tu już troszeczkę słabo, nie? No to czułość 70. Jeszcze jest. Tu już nie będzie nic. Chociaż jeszcze jest cichutko. To jest czułość 70. Wrócę na cel, którym jest 5-groszówka na 25 cm i zobaczymy, jaki tu będzie zakres czułości, na którym będzie wykrywana. Na 70 nie. 75. Delikatnie. 80. W pełni. Cel najgłębszy na 30 albo 32 cm, dwie kopiejki mieć, czułość 80, program Sensitive fabryczny. 75. Cisza. 80. Jeszcze troszeczkę jest. To test zakresów czułości, jak one działają na poszczególne cele na głębokościach, no monety na głębokościach 25, 22 i 30 cm. To tyle, jeśli chodzi o wstęp do programu Sensitive, a zaraz będzie reszta.
No tak, to wracamy w takim razie do opowiadań. W Deusie 2 mamy dwa programy Sensitive i mamy program Fast. Program Sensitive 1, program Sensitive pełne tony i Fast. Dlaczego Fast? Dlatego, że zgodnie z tym, co pisze firma XP, te programy mają identyczną bazę. Różnią się tylko ustawieniami, którymi możemy manipulować. Ja mam troszeczkę inne tam wrażenia, dlatego że robiłem kiedyś bardzo dokładne testy, gdzieś pół roku temu, porównując programy Sensitive i Sensitive pełne tony, i wyszło mi, że Sensitive jest lepszy. Ten pierwszy program, czyli ten 3-tonowy program od pełne tony. Robiłem to kopiując ustawienia programów, by były identyczne. By program Sensitive 3-tonowy był identyczny jak pełne tony. I porównywałem, jak to działa, przełączając plus na minus, robiąc test, więc tak mi to wyszło. Nie wiem, jak to będzie w Waszych terenach, jak to będzie w Waszych testach wyglądało, u mnie to tak wyszło. Dlatego jeśli chodzi o programy Sensitive, to moją bazą do wyjścia zawsze jest program Sensitive 3-tonowy, czyli ten Sensitive pierwszy. O, troszeczkę tutaj namieszałem, ale myślę, że jest to do ogarnięcia. Do czego służą te programy? Sama nazwa wskazuje, że są to programy czułe do szukania drobnych rzeczy. Gdzie się najlepiej sprawdzają? Ja używam na polach ornych tych programów. Tak, używam na polach ornych i używam ich w miejscach, gdzie potrzebuję czułości, a niekoniecznie głębokości. Program Sensitive nie może być przerabiany i używany jako program ogólny. Do tego macie Generala, co samo nazewnictwo, samo logiczne myślenie tutaj wskazuje. Widziałem takie próby i chciałbym Wam coś opowiadać o programach, które zostały zrobione przez jakichś użytkowników, myślę, że z Anglii, na bazie programu Sensitive. Są to programy Tecna i program Legacy w wersji 2.0. Są to, bazą tych programów obydwu jest właśnie program Sensitive. To je łączy ze sobą. Łączy ich również to, że są to programy, które są tak zwanymi potworkami, jakbym to nazwał. Są próbą zrobienia z programu Sensitive programu podstawowego. Tak ja to widzę. Co jeszcze w tych programach jest? Tu jest zmieniona czułość, ale czułość fabryczna tego programu jest 95, więc obydwa programy mają bazę czułości 95. W programie Sensitive jest to, można powiedzieć, strzał w kolano przy normalnych ustawieniach, dlatego że program w miejscach, gdzie są drobne przedmioty, zacznie Wam wariować na tej czułości i zamiast usłyszeć więcej, usłyszycie mniej. Paradoksalnie z mojego doświadczenia wygląda to następująco, że na czułości 90 nie słyszycie celi, które są słyszalne na czułości 80. Taki paradoks, nie? Programu Sensitive. Program Sensitive, a szczególnie Sensitive pełne tony, wymaga stabilności gruntowej i stabilności EMI. Bez niej możecie sobie iść do domu. Bez nich te pełne tony po prostu nie działają. Musi być stabilnie. Nie może być pików, nie może być wysokich tonów, pipczenia tak zwanego, dlatego że nic wtedy nie znajdziecie. Jeśli zmniejszę tą czułość do 80, albo byście zmniejszyli i sobie spokojnie szli słuchając tego wykrywacza, wtedy zrozumiecie, co tracicie. Wtedy dopiero wszystko staje się czytelne, jasne i klarowne. Nie bez kozery Wam tutaj pokazałem możliwości głębokościowe programu Sensitive, gdzie program Sensitive na czułości 80 fabryczny bez problemu, znaczy normalnie wykrywa monety na 30 cm i monety na 25 cm. Dosyć małe. Więc co Wy chcecie z tą czułością robić na poziomie 95? Po co Wam potrzebna taka czułość? Ja Wam wytłumaczę, czemu to zostało tutaj tak zrobione. Zostało to zrobione dlatego, że te programy mają
specyficznie ustawioną dyskryminację. W programie Legacy ta dyskryminacja jest tutaj 3.3, ale to jest złudne i to właśnie jest mylące, dlatego że tak na serio to te programy mają ustawione tone breaki na poziomie Legacy 33. Ton niski, czyli ton żelaza jest tutaj 211. Natomiast do 33, czyli wszystkie cele z identyfikacją do 33 będzie jeszcze niższy ton, bo 197. Są to fabryczne ustawienia programu Legacy. Więc tak naprawdę w zakresie żelaza będzie wszystko do 33. To będzie odrzucane. Często spotykałem się z sytuacją, że ludzie uważają, że chodzą na przykład bez dyskryminacji, ale mają włączonego na przykład notcha, albo mają po prostu włączoną, tak jak tutaj, dyskryminację audio, która działa identycznie, dlatego że tych celi do 33 nie będziecie widzieć, bo będzie to cel identyfikowany wysokim, znaczy niskim tonem żelaza. Po prostu nie będziecie wiedzieli. 33 to jest 33% skali wykrywacza Deus 2. Czyli, jak sobie byście to tak pomyśleli, 33% celi ląduje w śmietniku. Nie znajdziecie ich. Co dalej tutaj jest zrobione? Pozostałe akceptowalne, można powiedzieć, cele mają ustawione dosyć wysoko audio, by przebijały się przez te wszystkie, że tak powiem, hałasy. Podobnie jest zrobione to troszeczkę inaczej mimo wszystko, ale podobnie jest zrobione to w Teknie. Tekna ma dyskryminację na 42, więc na dzień dobry 42 do kosza. Ja jestem użytkownikiem Goldmaxa Powera i Goldmaxa MK1, Deusa 1 i ORX długoletnim i wiem, że najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o znajdowanie trudnych celi i znajdowanie celi maskowanych żelazem, to właśnie dyskryminacja. To ono warunkuje to, czy wykrywacz może coś więcej. Jeśli ustawicie tą dyskryminację na 42, a głośność żelaza to jest bodajże na 10, to co wy usłyszycie w tym niskim tonie? To jest głośność żelaza fabryczna w programie Tekna. Co wy usłyszycie, jeśli w pełnych tonach, które są w tym programie, często pokazuje się tak zwana zerówka, czyli mineralizacja i wali niskim tonem. Co wy wyłowicie w tym niskim tonie? Absolutnie nic. Kiedyś robiłem doświadczenia z programem Tekna, gdy wyszła, nie? Na celach niskoprzewodzących i stwierdziłem, że skuteczność wykrywacza spada o połowę, jeśli chodzi o wykrywalność celi niskoprzewodzących. Oczywiście ktoś powie, że na Teknie wykopał jakiegoś tam denarka. Oczywiście pewniaki znajdzie, ale trochę trudniejsze cele, które na przykład mineralizację wbije wam w żelazo, będzie wam wbijała trochę w żelazo, albo cele maskowane, nie znajdziecie ich. Skuteczność programu Tekna w programach w poszukiwaniach celi niskoprzewodzących to jest połowa możliwości wykrywacza Deus. Natomiast obydwa te programy, i Tekna i Legacy, są świetnymi programami, są programami, które można używać przy poszukiwaniu na przykład celi dosyć takich łatwych. Czyli na PRL-e, na boratynki, jeśli ktoś nie chce na przykład
Chcę szukać pewniaki, chcę mieć radochę z kopania i po prostu zasuwać przez pole. Wie, że tam nie ma żadnych cudownych celi drobnych, no to w tym momencie Tekna czy Legacy może być całkiem dobrym wyborem, nie? No oczywiście, no, bo daje tą prostotę, tylko po co kupować Deusa 2? Lepiej sobie kupcie Golden Maska 4, bo na takich ustawieniach to Golden Mask 4 jest lepsze, nawet w czułości 0, nie? Więc po co kupować Deusa, jeśli chcecie zniszczyć jego możliwości? Na przykład tutaj 42% celi ląduje w śmietniku. Nie kopiecie ich, nie? Ustawienie dyskryminacji dla każdego doświadczonego użytkownika jest straszliwie ważna w każdym wykrywaczu, bo ona warunkuje właśnie znajdowanie celi nisko przewodzących, zamaskowanych żelazem, wpadających w mineralizację. To wtedy do tego właśnie ta dyskryminacja służy. Co dalej Wam tutaj poprowadzić? Obydwa programy mają reaktywność ustawioną bardzo wysoką, na 3. To dlatego, by skrócić sygnały celi. Do tego służy reaktywność i w pewnym stopniu skraca to również sygnały celi niepożądanych, czyli takich śmieciowych albo po prostu zakłóceń gruntowych, bo po prostu je skraca. To wcale nie służy ta reaktywność separacji, dlatego że wykrywacz Deus 2 jest tak skonstruowany, że na reaktywności 2 lepiej separuje niż wykrywacze z recovery speed ustawione na 6 czy 7. Taka jest prawda, bo odbywa się to w zupełnie inny sposób, zupełnie w innym systemie. Tutaj ta reaktywność jest potrzebna, by stłumić jeszcze bardziej ten wykrywacz ustawiony na czułości 95. Audio Response 4 i w Teknie 40 kHz. Akurat w Legacy jest 24, co jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ustawienia uniwersalne. Uważam, że lepszym. 40 kHz tutaj może ma rekompensować tą dyskryminację tak wysoko ustawioną, nie wiem, nie? No, takie moje wnioski na temat tych dwóch programów, które próbowałem. Oczywiście Tekny czasami używałem. Jeśli miałem takie, wiecie, no, niezobowiązujące pole i mi się po prostu nie chciało, gdzie wiedziałem, że będą jakieś raczej miedziane monety XIX-wieczne, no to się sprawdza, ale do żadnych ambitnych poszukiwań to się po prostu nie nadaje. Nieważne, kto ten program stworzył, to nie jest ważne. Ważne, co on potrafi i co on przekazuje. Często influencerzy na YouTubie czy w ogóle w internecie publikują jakieś programy i to są programy dla osób, które zaczynają myślenie, by było łatwo i przyjemnie. I myślę, że z Tekną właśnie tak to wygląda z Tekną. By było łatwo i przyjemnie. Czy łatwo i przyjemnie jest? Według mnie nie, dlatego że ten wykrywacz na Teknie dusi się, według mnie. Są o wiele lepsze rozwiązania do poszukiwań niż używanie programu, który jest zabity dyskryminacją, wywaloną w kosmos czułością. Pokazałem Wam, że w programie Sensitive moc tego wykrywacza jest bardzo dobra i jeśli szukacie na polach ornych, to doskonale wiecie, że na polach ornych kopie się do 20 cm. Z większej głębokości to chyba, nie wiem, puszki z piwa i dezodoranty się znajduje, nie? Albo lemiesze. Żeby coś głębiej trafić w charakterystyce pola ornego, fekaliowego niż 30 cm, żeby to było jeszcze dobry cel w postaci jakiejś dobrej monety, powiem Wam, no chylę czoło. To się po prostu nie zdarza. Praktycznie 99% są to cele do 20 cm, więc po co Wam do cholery czułość na 95, jeśli na czułości 80 wykrywacz znajdzie dwie kopiejki z 30 cm. Oczywiście wtedy jest stabilne. No dobra, to przechodzę teraz. To w takim razie jak ugryźć program Sensitive? Sprawa tu jest banalnie prosta. Trzeba zaufać firmie XP i używać ustawień fabrycznych. Być może z niewielkimi zmianami. Takimi jak ja na przykład robię. Robię na przykład dyskryminację, zmniejszam do 6, z tych 6 i 8. Silencer zmieniam, prawda? I to wszystko, nic więcej nie trzeba, by ten program był po prostu skuteczny. I program z pełnymi tonami, i program ten 3-tonowy Sensitive. Te programy fabrycznie działają doskonale i nie potrzebujecie jakichś dziwolągów, bo to są dziwolągi, takie programy. To jest taki, wiecie jak to teraz w dzisiejszym świecie jest, że jest przerost formy nad treścią.
ta forma i przedstawienie tego programu w cudownych filmach, cudowne grafiki, ale summa summarum, jeśli przyjdzie co do rzeczy, to okazuje się, że to jest słabe, nie? Przerost formy nad treścią. Taki ogólny, można powiedzieć, w naszych dzisiejszych czasach występuje, nie? Więc używajcie programu z niewielkimi zmianami programów Sensitive, fabrycznych. Jeśli chcecie czegoś do poszukiwań ogólnych, użyjcie programu General z niewielkimi zmianami dopasowanymi do swoich tam potrzeb. Ja na przykład ustawiam sobie pitcha w High Square i ustawiam silencer na 0 i dyskryminację na 6. I to jest wszystko, żeby z tego programu, żebym sobie zrobił z tego programu coś dla siebie fajnego, mocnego, dobrego do zwykłych poszukiwań. Tu w tych programach i w Teknie i w Legacy jest tyle tak namieszane i tak to wygląda, że no po prostu, że sprawia to wrażenie profesjonalizmu, ale jest to przerost formy nad treścią, bo to tak naprawdę to psuje możliwości naszego Deusa. Co tam jeszcze Wam powiedzieć na koniec? O programie Sensitive. Myślę, że to wszystko, nie? Może na koniec powiem tak. W tych programach Legacy i Tekna to jest tak, jakby okienko było uchylone i taka wąska szparka była. Natomiast jeśli chcecie poszukiwać celi drobnych, potrzebujecie okna najszerzej otwartego, ale z mniejszą mocą. Dlatego, co jedyne bym Wam sugerował, to zmniejszanie mocy w programach Sensitive do 85, a nawet do 80, a nawet do 75. Jeśli Wasz program Sensitive pełne tony jest hałaśliwy i daje dużo pików, zmniejszcie tą czułość z 90 fabrycznych do 85, a jak to nie pomoże, to do 80. A jeśli to nie pomoże, to zmniejszcie Frequency Max do 24, by uspokoić ten wykrywacz. A następnie idźcie i słuchajcie, po prostu. Nic więcej, to nic więcej, zero, że tak powiem, filozofii. Wam to jeszcze bardziej uzmysłowić, to pokażę Wam prostą sprawę. Pokażę Wam Manticora, bo akurat tutaj go mam. Jak wiecie, Manticore ma wycinanki Ferrous Limits. Pokażę Wam coś, co by Wam, żeby Wam uzmysłowić to, czego nie powinniście zrobić w Deusie. Mam górny i dolny. Tak zrobimy górny, a tak zrobimy dolny. Do 9 można. A ja chcę Wam to pokazać, żeby to było sensowne. Dobra. Popatrzcie na ten Ferrous Limits. Oczywiście ja tak nie chodzę, ale to jest... Chciałem Wam pokazać, jak można wykastrować wykrywacz, by znajdował tylko cele pożądane. Znaczy nie pożądane, tylko pewniaki. Co zostało pokazane, co zostało zrobione w programie Legacy i Tekna. Wszystkie cele na linii będą wykrywane, ale będą to tylko cele pewne. Tak można, powiedzmy, w pewien sposób zwizualizować Wam to, co zostało zrobione w tych programach. I jak dobrze wiecie, i to tutaj też widać fajnie, też Wam to pokażę. Pokażę Wam taką wycinankę na przykład. O, może nie to, może tam będzie jeszcze lepsza. O, powiedzmy tak. Dlaczego w tym miejscu tutaj jest tak dużo pustego miejsca, że tak powiem? Czemu tutaj jest taka dziura, nie? Dlatego, że tutaj znajdują się cele, powiedzmy do 40, niskoprzewodzące. Cele niskoprzewodzące są najbardziej podatne na działanie gruntu, innych metali w gruncie, na przykład żelaza,
po prostu są przesuwane albo do góry, albo na dół. Jeśli cele mają większą masę, powiedzmy o tych 42 w tym kierunku, już nie ma takiej tendencji, żeby te cele tak bardzo nam tutaj dryfowały do góry albo w dół. To już nie ma tak, już tutaj jest już bezpiecznie, bo te cele są bardziej pewne. Natomiast problemy są tutaj, są w celach nisko przewodzących. Jeśli w Deusie wywalicie sobie dyskryminację na 33 albo na 42, to zniszczycie całą istotę programu Sensitive, który służy do poszukiwania celi drobnych. Te cele drobne różnie sobie tutaj wędrują i różnie są wskazywane. To jest tak samo jak w Deusie, czego Wam nie powiedziałem, by używać wycięcia noczem koksu tylko i wyłącznie wtedy, gdy ten koks występuje w dużych ilościach i jest dla Was przeszkodą. By nie zamykać okna temu Deusowi na te drobne cele. Dlatego, że jak używacie tego wykrywacza, czy jak ja używałem tego wykrywacza, to widziałem często, że ta identyfikacja 24 również się pojawiała przy celach drobnych, jak na przykład fragment celu, czyli był cel skaczący 24, 40, 42, jakieś tam drobne sreberko, ale jeśli wytniecie te 24 czy 23 z Waszego Deusa, no to wytniecie także fragment celu i będzie wtedy to cel jednostronny. Po prostu starajcie się, jeśli szukacie drobnych celi na polach ornych, budować te ustawienia, by były takim najszerzej otwartym oknem, ale nie opartym na czułości. By czułość była jak najniższa, dlatego że i tak ten wykrywacz będzie wystarczająco głęboki, ale nie będziecie w tym hałasie tracić tych celi pożądanych drobnych. No myślę, że na dziś to wszystko. Film troszeczkę taki, że tak powiem, troszeczkę, no nie mam dzisiaj weny na taką gadkę, zawiły. To, co Wam powiedziałem, to jest moja opinia. Tego nigdzie nie ma w internecie, bo ja nie potrzebuję kopiować tam cudzej wiedzy. To jest to, co ja sobie stwierdziłem z mojego doświadczenia. Więc jest to opinia. Opinia to nieprawda, tak jak to Marek Aureliusz mówił, nie? Wszystko, co do nas dociera, nie jest prawdą, ale jest opinią jakąś, nie? I to jest również moja opinia. Powinniście sobie to po prostu przetrawić, jeśli ten film obejrzeliście, spróbować ewentualnie, ale postępować zgodnie z swoimi potrzebami. Na dziś to wszystko, trzymajcie się.